No i słuchajcie, zamówiłem 3 rodzaje mat ze strony producenta. Wychodzi to najbardziej cenowo, korzystnie na pewno. Bardzo fajne jakościowo są, to widać od razu. One nie zawierają w ogóle asfaltu, więc nie pękają. Nie trzeba żadnej opalareczki, są bardzo plastyczne. Mają chyba, z tego co czytałem, najgrubszą warstwę aluminium na rynku ze wszystkich mat. Dzięki temu odbijają też ciepło, a mi na tym zależy, żeby w tym kamperze też było dość długo ciepło, jak się nagrzeje, i żeby nie było punktu rosy, czyli żeby nie skraplała się woda. A słyszałem historię od kogoś z forum, że jak nagrzał w piecu i wybasto chodziło, to było fajnie ciepło, tylko że skraplała się woda na dachu i przez lampki po prostu kapało aż do środka. Więc na pewno bym tego nie chciał. Jakoś jeszcze ocieplę, ale na pewno te maty też mi w tym pomogą. Ta ma grubość 2 mm. Ta podobno jest do podłogi. Ona ma chyba najgrubsze, to w ogóle sreberko jest, zobaczcie, inaczej się wygina. Ta jest bardziej plastyczna. Tą trochę ciężej wygiąć. Gdzieś na takie płaskie powierzchnie chyba najłatwiej by się ją położyło. No ta ma 2 mm, ta ma 1,5 mm, ta też ma chyba 1,5 mm grubości. Mają bardzo dobre te współczynniki przenikania ciepła, hamują wibracje, więc się nadają też do maszyn, je stosują. Jeżeli chodzi o cenę, to ta grubsza 2 mm za 5 metrów szerokości 40 cm zapłaciłem 143 zł. Tą cięższą 1,5 mm zapłaciłem 125,50 bodajże za 5 metrów długości, czyli no coś koło ponad 2 metry chyba, tak? Nie chce mi się liczyć, 2 metry kwadratowe. Ta natomiast ma 50 cm, więc jest już szersza. I też coś koło 140 zł bodajże kosztuje. No jeszcze z takich ważniejszych rzeczy to są odporne na pleśnie. Można je stosować w temperaturach od minus 40 do 170 stopni. Dobrze izolują drgania, wibracje, blokują ciepło właśnie poprzez to aluminium. Nie pękają, bo nie mają asfaltu, nie wymagają kleju, są bardzo fajnie plastyczne. I to mnie skusiło. Dlatego w naszym campervanie zaraz zobaczycie, jak naklejam te maty. Postaram się całego wyłożyć. Co jeszcze jest ważne, one też są atrakcyjnie cenowo, bo z tego co czytałem na forum, to każdy pisał, że wygłuszenie takiego gusa jak T4 kosztowało go około 3000 zł. Ja zamówiłem raz maty za 400 coś, chyba 4 rolki jakieś, i teraz jeszcze domówiłem trochę tych rolek, więc poniżej 1000 zł na pewno się zmieszczę. Więc uważam, że to jest dobra cena, bo 800 coś złotych mi wyjdzie. Ale tak zrobię naprawdę dobrze, w niektórych miejscach nawet podwójnie, tam gdzie będą głośniki, tam gdzie nadkola, tam gdzie największe wibracje, hałas, tam dam podwójnie, więc myślę, że niecałe 1000 złotych po prostu mnie to wyjdzie. Dobra, zaczynamy. Oczywiście warto jeszcze zamówić, chyba 37 zł kosztuje taki wałeczek metalowy, który można w każdą szczelinkę wygodnie upchnąć tą matę, rozwałkować i wykorzystać tą jej plastyczność, żeby weszła w każdą szczelinę. Więc naprawdę też warto dokupić sobie taki wałeczek. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Fragment już wyłożony matami. Tutaj podokładałem jeszcze takie zwykłe maty, tak jak kiedyś opalarką robiło. One są fajne, sztywne, więc usztywniły dach. Ale może się uda usłyszeć, zobaczcie jaki jest dźwięk. Tutaj, gdzie już jest mata, całkowicie przytłumiona, a tutaj chyba jest różnica. Nie wiem, czy to było widać w przyspieszonym tempie, jak robiłem poprzednie części dachu, ale właśnie dach sprawia taką umiarkowaną trudność. Trudność jest w tym, że jeżeli chcemy dość duży kawałek tego zrobić, no to on jest ciężki, więc został mi taki kawałek z pierwszego elementu i ja sobie odliczam nim długość, żeby nie musieć przymierzać za każdym razem całej rolki. Już jest mała i tak, bo cały dach zrobiłem, ale jak jest na początku, to jest ciężko, nie? Nie chciało mi się iść z lenistwa po miarkę, bo mógłbym oczywiście zmierzyć miarką, ale po co? Ale później nawet w nałożeniu tego, jak się trzymamy, to zaraz zobaczycie, tylko utnę pożądaną długość, no to przydałaby się druga osoba. Ja robię tutaj wszystko sam, ale jak widzicie, takie maty nawet samemu da radę położyć, więc ucinamy kawałek, ja to... Więc ucinamy kawałek, ja to robię zwykłym nożykiem do tapet bez problemu.
Mogę to obciąć. No i teraz muszę ten element oczywiście po ściągnięciu papieru ułożyć. O, tak żeby był i tutaj do końca. O, sobie jakoś tak. Jest na tyle ciężkie, jednak to jest kawał maty, że opada, więc najlepiej sobie w miarę rozprowadzić rękami. O, nawet za długi kawałek uciąłem. W miarę sobie tutaj rozprowadzić rękami. On się teraz już ładnie trzyma. Bez żadnej polareczki, bez niczego i to jest fajne. Trzyma się i teraz bierzemy wałeczek i wałeczkiem po prostu dociskamy gdzie trzeba. Gdzie jest za dużo, oczywiście mogę to skrócić sobie. To też nie jest żaden problem. O. Wykorzystam go na jakiś inny element. Fajnie też, bo tutaj są takie dziury techniczne, oryginalne, to można sobie trochę w nie też wsadzić to. Gdzieś tam palcem wcisnąć, naciąć, wziąć jakieś narzędzie i wepchać tak, żeby też tam sobie weszło. O. I elegancko formujemy kształt. Naprawdę jest to bardzo fajne, tylko trochę to czasami zajmuje. No i dach, no to oczywiście ręce do góry trzymać, to jest, jak ktoś nie robi tego na co dzień, to jest oczywiście trochę uciążliwe. Ładnie. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby te oryginalne, jakieś techniczne dziury zostawić. No, z tego co wiem, to tędy też wilgoć ulatuje. Więc nie warto je zasłaniać. Teraz to już tylko sobie po prostu dociskam wszędzie, żeby doszło wałeczkiem. Jak są te stare maty, to jeżdżę też wzdłuż rogu, widać wtedy ich kształt, ale fajnie jest wtedy wszystko dopasowane. I tyle. Idziemy dalej. Także naprawdę nic trudnego, każdy jest w stanie to zrobić, a warto takie coś zrobić, bo jak jeździmy dużo autem, albo jak jedziemy nawet daleko, a nie często, zależy jak to używa kampera, to na pewno jadąc całą rodziną chcielibyśmy mieć w środku ciszę i spokój, a nie słyszeć tylko silniki siebie nawzajem nie słyszeć, więc naprawdę warto to zrobić.